Dziś zabieram Was w podróż do jednego z najpiękniejszych zakątków Meksyku, laguny Bacalar, znanej jako Laguna 7 kolorów. To miejsce wygląda bajkowo, turkusowa woda otaczająca ją tropikalne krajobrazy i wyjątkowa atmosfera spokoju. Popłyniemy łodzią i dowiemy się, czemu ta laguna jest tak unikatowa. Zapraszam. Dojechaliśmy, jest duszno, gorąco, była drzemeczka w autobusie, próbujemy chyba złapać taryfę do centrum, bo jest gorąco, duszno i to by było pół godziny iścia. Jak jest? Jeszcze 1,3 km, ale jest cień. Dzień. Błogosławiony kurwa dzień. Czytałam się na tych forach, że pieski są bardzo niebezpieczne. Dotarliśmy do hotelu i oto one. Pieski przed naszym hotelem. Myślę, że zapodamy saszety. Chociaż nie wyglądają na nadmiernie wychudzone, więc nie jest źle. Później zobaczyliśmy też, że psy w Bacalar są dokarmiane odpowiednio, co było miłym sercu widokiem. W ogóle, co obserwuję, że Meksykanie dbają o uliczne psiaki jak mogą. Swoją drogą mrówki pod hostelem też dawały radę. Ale zostawmy psy i mrówki i przejdźmy do właściwej przygody. Razem z poznanym wcześniej Leo i jego koleżanką Laurel wynegocjowaliśmy dobry deal na wycieczkę pontonem. We are together, yeah. Or your friends, family, or Friends. Friends, okay. Or dysfunctional family. Polish cousins. On the lake. Na początku płyniemy wzdłuż linii brzegowej, wypełnionej do milimetra hotelami i restauracjami z dostępem do wody z pomostów, hamaków i huśtawek. Ładnie, ale nie dla mnie. Na szczęście wkrótce oddaliliśmy się w mniej komercyjne rejony. El Capitan José co i róż opowiadał różne ciekawostki. Tomek ustalił też z pokładowym fotografem, gdzie i kiedy będzie mógł polatać dronem. Jak się bawisz? W Szczecinie byłoby lepiej, ale... Tak, tylko? We're gonna go now to another spot, so you can fly the drone if you want right there, yes. Yeah, and I think that the sun is getting to the right position to start taking the sunset and It's golden hour. I'm so glad that Nazwa Bacalar pochodzi z języka Majów i oznacza miejsce otoczone trzciną. Miejsce to było dawniej ważnym centrum handlowym Majów, szczególnie w handlu solą i kakao. Laguna Bacalar nazywana jest Laguną 7 kolorów ze względu na niezwykłe odcienie błękitu i turkusu widoczne w jej wodach. Różnorodność tych kolorów wynika z kilku czynników. Laguna ma różnorodne głębokości, co sprawia, że światło załamuje się inaczej, tworząc różne odcienie. Dno laguny składa się z białego wapienia, który odbija światło, wzmacniając jasne i żywe kolory wody. What the vibra! Płyniemy sobie. El Capitan nie jest za sterem, ponieważ teraz serwuje drinki. Ale płyniemy. Tak się żyje. Oprócz drinków El Capitan José przygotował nam również miseczki warzyw i owoców. Jest tu za głośno i normalnie jest jeszcze silnik włączony, więc nie da się nagrać dźwięku. Będziemy lecieli z voiceoverem, ale jest bueno. Jest spoczko i no. Wakacje.
Na jednym z postojów Tomek polatał dronem, filmując naszych współtowarzyszy za ich prośbą, a ja z kolei poeksplorowałam podwodny błękit. Jednym z naszych ostatnich przystanków tego rejsu był fragment Los Rapidos, czyli wąskiego kanału w lagunie, gdzie woda płynie ze stałym prądem. To miejsce wyróżnia się krystalicznie czystą wodą oraz występowaniem stromatolitów. Stromality to jedne z najstarszych form życia na Ziemi, występujące w zaledwie kilku miejscach na świecie, w tym lagunie Bacalar. Te struktury biologiczne są stworzone przez kolonie bakterii i wyglądają jak podwodne skały. Stromatolity są kluczowe dla zrozumienia wczesnej historii życia na naszej planecie, ponieważ produkują tlen. El Capitan potwierdził również, że występują tu krokodyle, ale są bardzo nieśmiałe. Najczęściej widać je wcześnie rano, a ataki na ludzi są bardzo rzadkie. Na początku szliśmy, odbijając się od dna, całkiem spokojnie, by zaraz później walczyć z silnym prądem, chwytając się oparcie korzeni mangrowców. Przecudowna to była przygoda. W końcu mogliśmy spłynąć z prądem, śpiewając piosenki. Polecam każdemu dołączenie do wycieczki pontonem po lagunie. A na koniec tego filmu zabieram Was na spacer po samym miasteczku Bacalar. Dzień w Bacalar, nie wiadomo który, poranek. Dzisiaj jest mgliście i duszno. I ja wczoraj pochillowałam cały dzień w łóżku w sumie. Nazywają to zemstą Montezumy chyba. Ale Tomek poszedł bardzo dziarsko do apteki i wziął jakieś 2 leki. I zobaczymy, idziemy przetestować sytuację, czyli idziemy na śniadanie do znanej i sprawdzonej miejscowy i zobaczymy, jak zareagują. Co to będzie? No i oprócz tego mnóstwo elektrolitów. Jak Tomaszku? Jak u Ciebie update? Bardzo dobrze. Wczoraj był bardzo miły dzień. No tylko nie wiem, trochę zaległości w oglądaniu filmów. Więc podoba mi się. Też przeczytałam gdzieś na forum, że tutaj są takie agresywne pieski, ale one są leniwe łajzy. Zupełnie jak ja. Tutaj przechodzimy obok fortu, które też jest Muzeum Piractwa, ale jeszcze się tutaj nie wybraliśmy. Tak, fort był wybudowany przez Hiszpanów, żeby bronić tego regionu przed piratami. I podobno po drugiej stronie tego fortu Brytyjczycy wybudowali jakieś swoje fortyfikacje, więc było tutaj wesoło. Piraci z Karaibów. A to jest główny skwerek w mieście, który ożywa głównie nocą. Bacalar jest w ogóle bardzo malutką mieściną, więc wszędzie chodzimy sobie tutaj na piechotę. Co prawda do jakichś cenot albo atrakcji pewnie trzeba było jednak wziąć taksówkę albo rowerem. Oni to wypożyczają.
To też nie jest tak, że jest tu jakoś zimno i dlatego chodzę w tej bluzie. Ja się w niej pocę jak dzika, ponieważ ta bluza jest moją barierą antykomorową. Querida, no sé cómo sanar esta herida. La tengo abierta y duele todavía. Por ti. Mój tatko miał coś podobnego. W całkiem podobnym stanie niestety w pewnym czasie. No sé cómo sacar esta espina. La tengo adentro y no tiene salida. Por ti. Porque la vida no te puso en mi lugar. Porque te quiero mucho más que a las demás. Niech was nie zwiedzie ten sielankowy obrazek. Przed chwilą ujebała mnie mrówka w szyję. Padłam w histerię. Wakacje w raju. Dziękujemy doktorowi, który przypisał nam na receptę maść z hydrokortyzolem. Dobra robota. Żyję. Jeśli podobał wam się ten filmik, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie polubienie, komentarz lub subskrypcję. Dzięki.